Dzień dobry. Na dzisiejszym filmie chcielibyśmy przedstawić działanie komputera Command 190 Elite Hydro w opryskiwaczu zawieszanym. A więc tak, tutaj mamy taki komputerek i aby on zadziałał, trzeba go tutaj podłączyć do prądu i podłączyć antenę, która służy do mierzenia prędkości. Komputer ten służy nam do precyzyjnego wydatku cieczy, niezależnie od prędkości, z jaką jedziemy. Sam sobie dozuje wydatek oprysku do prędkości jazdy. Po zamontowaniu anteny na dachu ciągnika włączamy komputer. Włącza się go tutaj przyciskiem on-off, panel główny, później panel sekcyjny i panel do sterowania hydrauliką. I aby ten komputer nam zadziałał, każdy komputer jest zawsze ustawiony, ale pokażę Państwu, jak ustawić tutaj ten komputer. Wchodzimy w menu, później wybieramy funkcję opryskiwacz, później będzie sekcje i robimy kalibrację rozpylacza. I wybieramy tak, ten nasz komputer jest 5-sekcyjny, więc wchodzimy w sekcję pierwszą. Sekcja pierwsza, tak jak wyliczaliśmy, ma 5 rozpylaczy. Szerokość rozpylacza jest zawsze rozmieszczona co 50 cm i ilość rozpylaczy na sekcji pierwszej wybieramy 3. Dobrze, robimy zakluzowaną, robimy wyjście. Teraz robimy sekcję druga. Sekcja druga, tak jak wyliczyliśmy, szerokość rozpylacza jest 50 cm, ilość rozpylaczy będzie 9. Wyjście i wchodzimy w sekcję trzecią. Sekcja trzecia ma szerokość rozpylacza 50 cm, ilość rozpylaczy 6. Więc zmieniamy na 6. Później wybieramy sekcję czwartą. Szerokość 50, ilość rozpylaczy, tak jak wyliczyliśmy, jest 9. Teraz wybieramy sekcję piątą. Szerokość 50, ilość rozpylaczy 3. Robimy wyjście. Teraz dalej wchodzimy w sekcję szósta i siódma, żeby miała 0. Czyli tak jak tutaj ma 0. Czyli robimy wyjście i sprawdzamy, czy sekcja siódma też jest 0 rozpylaczy. Czyli jest 0. Robimy wyjście. Później robimy wyjście. I robimy wyjście. Mamy tutaj 15 metrów opryskiwacza. Robimy wyjście. Wyjście. I wyjście. Dobrze. Teraz mamy ustawiony kolor dyszy niebieski. No i chcielibyśmy na przykład zmienić sobie kolor dyszy na inny. To Państwu pokażę, jak tutaj wejść. Czyli wchodzimy w menu. Wchodzimy w opryskiwacz. I teraz mamy coś takiego jak zmiana dyszy. I mamy tutaj dyszę, jakie mamy do wyboru. My tutaj dalej pozostaniemy przy dyszy niebieskiej, czyli wchodzimy strzałkami na dyszę niebieską, wybieramy dysza niebieska i ustawiamy, ile chcemy pryskać na hektar. Czyli my byśmy chcieli sobie zrobić, że 200 litrów na hektar, czyli strzałkami do dołu. Wybieramy 200 litrów i zatwierdzamy. Procent wydatku dyszy robimy 100%, bo to są dysze nowe. Komputer mamy już ustawiony. Chciałbym Państwu pokazać teraz zasadę działania opryskiwacza, czyli jak włączyć rozwadniacz boczny, zbiornik płukania układu, jak włączyć ejektor, czyli zasysanie zewnętrznego zbiornika, no i później pokażemy, jak komputer będzie nam pryskał w trybie automatycznym, który będzie nam dozował wydatek cieczy niezależnie do prędkości jazdy. Odpalamy ciągnik, włączamy zawór główny w włączamy zawór główny
włączamy wałek w ciągniku i ustawiamy teraz ciśnienie około 3 barów z strzałkami góra-dół. Dobrze. Dobrze, gdy mamy ustawione już 3 bary ciśnienia, wyjdziemy z ciągnika i przejdziemy do rozwadniacza bocznego. Najpierw należy włączyć dźwignię na rozdzielaczu elektrycznym. Rozwadniacz. Gdy mamy włączoną dźwignię rozwadniacza na rozdzielaczu elektrycznym, podchodzimy teraz do armatury sterującej opryskiwaczem i tutaj tak, aby włączyć mieszanie w rozwadniaczu, strzałka zawsze musi być ustawiona na oprysk. Następnie włączamy mieszanie. I mieszadło, które jest tutaj w środku w tym rozwadniaczu, miesza nam środki. Następnie, aby szybciej ono się rozmieszało, możemy tutaj jeszcze włączyć na armaturze sterującej, tutaj napełnianie włączamy. Po rozmieszaniu środka wyłączamy zawór mieszania i dźwignię zaworu napełniania. Aby wypłukać butelkę po skończonym mieszaniu, należy tutaj włączyć przycisk 2 płukanie. Po wciśnięciu wypłynie nam woda do środka. Tak jak mamy butelkę, to wtedy nam środek wypłucze. Teraz tak, aby środek, który został rozmieszany, pobrać do głównego zbiornika, aby w głównym zbiorniku środek się wymieszał i powstało równe stężenie cieczy, przestawiamy dźwignię czerwoną w kierunku rozwadniacz. Gdy przestawiliśmy tą dźwignię na rozwadniacz, środek ten rozmieszany został pobrany do głównego zbiornika. W głównym zbiorniku jest mieszadło, które wyrówna stężenie cieczy w opryskiwaczu. I później z powrotem przestawiamy dźwignię na oprysk. Środki się mieszają w środku, zamykamy rozwadniacz. Teraz pokażę Państwu, jak włączyć rozwadniacz w sicie wlewowym. Dźwignia zielona, podnosimy ją do góry i mamy tutaj kranik. Kranik ten należy przestawić w drugie położenie i wchodzimy do rozwadniacza bocznego i możemy sypać środki i tutaj nam miesza oprysk teraz w tym momencie. Gdy mamy już wymieszane środki, pokażę Państwu, jak teraz pryskać opryskiwaczem z komputerem. Środki już mamy wymieszane, przystępujemy do pracy z opryskiwaczem. Mamy ustawione 200 litrów na hektar, żeby nam opryskiwacz pryskał i robimy w ten sposób. Zawór główny już mamy włączony, dźwignię mamy ustawioną na oprysk, tą czerwoną, włączamy sekcję 1, 2, 3, 4, 5, wciskamy przycisk auto i ruszamy. I komputer nam tutaj będzie sam dopasowywał wydatek do prędkości jazdy. Czy będziemy jechać szybciej, czy wolniej, to on będzie tutaj nam trzymał ten ustawiony wydatek, czyli te 200 litrów na hektar. Podczas pracy możemy sobie zmniejszać lub zwiększać wydatek litrów na hektar, nie zatrzymując ciągnika, po prostu tymi strzałkami przestawiamy w górę i na przykład ustawimy sobie, że chcemy pryskać 220 litrów, czyli tą strzałeczką sobie regulujemy. O. I komputer sobie sam dopasowuje to już do prędkości jazdy. Mamy ustawione 220 i komputer będzie tutaj nam dozował ten żądany wydatek. Gdy mamy już skończony oprysk, wyłączamy przycisk auto, wyłączamy sekcję 1, 2, 3, 4, 5, ustawiamy około 3 barów, dobrze, i włączymy teraz płukanie zbiornika
przejdziemy do armatury sterującej. Opryskiwacz jest wyposażony w płuczkę zbiornika, a więc włączymy teraz płuczkę zbiornika. Podnosimy tutaj tą dźwignię do góry. Przestawiamy teraz dźwignię na płukanie. O, i idziemy do ciągnika. Płuczka w zbiorniku nam cały czas płucze zbiornik po ściankach. Aby pozbyć się pozostałości środków, włączamy teraz sekcję 1, 2, 3, 4, 5. Mamy ustawione 3 bary i ruszamy. I opryskiwacz nam wypryskuje teraz pozostałości, które zostały nam w zbiorniku i pobiera wodę ze zbiornika do płukania układu. Po wypryskaniu tej cieczy wyłączamy sekcję 2, 3, 4, 5, zawór główny. Zakończyliśmy już dzisiaj pracę z tym opryskiwaczem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.